Witajcie kochani na kolejnym odcinku Hot Takes Cold Truth. Jesteśmy tutaj w Tula Sauna, niedaleko Jelenia Góra i siedzimy z the one, the only Wojciech Kumik. Wojtku, jesteś młodym przedsiębiorcą. Masz urodzony 93 rocznik, studiowałeś architekturę, pracowałeś w takiej traditional korporacja. Pomiędzy tym czasie napisałeś książkę o budowie saun. Razem z ojcem zbudowaliście taką piękną saunę i dzisiaj prowadzisz firmę, która się nazywa Yuki Sauna i produkujecie piękne, naprawdę takie luxurious, nowoczesne, classy sauny. I co kochani, dzisiaj z Wojtkiem się dowiemy, jak ta przygoda, ta droga wyglądała i się nauczymy z tej przygody. Więc Wojtku, gdzie my tutaj zaczynamy? No to I czemu sauny? Jak sauny? może opowiem trochę ogólnie o sobie najpierw. Na studiach studiowałem architekturę, zawsze miałem taką pasję do designu, do tworzenia przestrzeni fajnych, w których ludzie się dobrze czują. I naturalny wybór architektura, 5 lat studiów. Po studiach naturalna taka ścieżka kariery to jest iść i pracować dla kogoś. Jeszcze na szybko się przerwę. Też miałeś trochę nietypową ścieżkę studiów, bo studiowałeś nie w Polsce. Tak. Razem z rodziną, z rodzicami moimi wyjechaliśmy do Irlandii. Jakieś 15 lat temu było? To był rok... 2008 około. Okej. Tak, i tam mieszkaliśmy, ja mieszkałem 10 lat, więc skończyłem gimnazjum, zrobiłem studia, no i łącznie tam jeszcze troszkę zostałem na studiach dłużej, wziąłem sobie dziekankę, ale mniejsza o to, czyli łącznie mieszkałem tam 10 lat, też moja pierwsza praca była też w Irlandii, więc po tych studiach miałem wybór albo zostać w Irlandii, albo wracać do Polski, a że cała moja rodzina wracała do Polski, to dla mnie prosty wybór, żeby wrócić do Polski. Po prostu nie czułem się tam też u siebie, tylko czułem się dalej jako jakby ktoś z zewnątrz. Jednak Słowian. Tak, i decyzja szybka, że jednak wracam do Polski. Wróciłem do Krakowa. Mój brat tam akurat mieszkał, więc miałem, powiedzmy, fajny start, tak? I zacząłem... szukałem pracy, znalazłem pracę w pierwszej firmie. Krótko popracowałem, później następna firma, troszkę lepsza. To były takie już firmy, takie bardziej korporacyjne, wielkie po studiach? Te pierwsze firmy to były małe firmy takie butikowe po 4-5 osób. Kolejna firma troszkę większa, 20 architektów było. Okej. No i projektowaliśmy budynki albo użyteczność publiczna, albo wielorodzinne, mieszkaniowe budynki, czyli po prostu bloki. Ale to są po prostu takie projekty, które gdzieś tam w ogóle mnie nie kręcą, bo projektujesz budynek, który ma 10 czy tam 15 pięter, i masz narysować na przykład 200 okien, bo tyle taki budynek ma, albo tam 300 mieszkań, bo całe osiedle ktoś to musi ogarnąć, więc jest dużo takiej pracy repetytywnej i też często jesteś skazany na to, co deweloper chce sprzedać, więc deweloper ci dyktuje, chcemy mieć pomarańczowe ściany, pomarańczowo-niebieskie ściany i to ma wyglądać jakoś ciekawie. No dobrze, robimy coś takiego. W ogóle tego nie czułem, więc wiedziałem, że muszę coś zmienić, muszę poszukać, więc znalazłem pracę w... Nawet to już jest ciekawe, bo wiele ludzi dostaje taką pracę po studiach, skończyli studia i to robią. Pieniążki były fatalne? Pieniądze były ok, chociaż sama branża architektury jest dość słabo płatna w Polsce przynajmniej. Bo ludziom się często wydaje, że architekci to jest super gdzieś tam płatne, ale rzeczywistość jest taka, że
Te ceny za projekty są niskie, więc no, wypłaty też są niskie. W podobnym okresie wiem, że zapoznałeś dziewczynę, dzisiaj masz żonę. Tak. To myślałeś też długoterminowo i widzisz, że nie czujesz się bardzo spełniony tutaj. I zacząłeś myśleć, co tu inaczej, jak tu. Tak, no jak najbardziej. Ja jakby nie godzę się, jeśli coś mi się nie podoba, no to ja to zmieniam. Nie godzę się tak, żeby zaciskać zęby i iść dalej. Bo wiem, że jakby życie jest za krótkie, żeby po prostu się na to zgadzać. Więc dalej jakby czegoś szukałem. I później poszedłem do większej firmy, korporacji. Nazywa się Ocado. To jest coś takiego jak Amazon, tylko że tylko dla żywności. Okej, ciekawe. Czyli mają magazyny ogromne, gdzie jeżdżą roboty i jakby rozwożą paczki, kolekcjonują takie zamówienia dla ludzi spożywcze po prostu. I oni działają w różnych krajach, tam Wielka Brytania, Francja, Australia, Japonia. W Polsce jeszcze ich nie ma. W Polsce chyba powstał pierwszy kilka lat temu w Warszawie. I to jest strona internetowa, gdzie można zamówić jedzenie? Tak. Okay. No, plus oni tam tą technologię też sprzedają do innych firm, więc... Tam już robiłeś inżynierską robotę, czy też magazyny i... Tam projektowałem jakby ten sam system w środku, który jest w magazynie, czyli gdzie te roboty jeżdżą, na czym, gdzie jakieś konwejory są, gdzie, no coś takiego. Coś nowego, nowa... No dla mnie to było zupełnie coś nowego, ale używałem jakby tych narzędzi, które potrafię używać z architektury. Tak naprawdę poszedłem tam głównie dla wypłaty. Po prostu ta przebitka była na tyle duża, że pomyślałem, zobaczę, czy mi się to podoba przez jakiś czas i tam pracowałem. Ale się robi gorąco. No. O to chodzi. No, ale to, żeby też nie gadać o tym, bo to nie... Bo nie wytrzymamy. Bo nie wytrzymamy i to nie była moja ulubiona praca, czy tam zajęcie w życiu, no to pracowałem tam 3 lata. Aha. Były cięcia, po COVID-zie był jakby wzrost, ale później były znowu cięcia, bo przyszedł mini kryzys. Były cięcia w zatrudnieniu, objęły też mnie. Aha. Ale w międzyczasie, rok wcześniej zacząłem pracować nad, właśnie tutaj, nad tą sauną, nad projektem. Okej. Bo mój tata poprosił mnie o zaprojektowanie sauny dla nich. No i jako architekt podszedłem do tego zlecenia dość poważnie, szczegółowo i zrobiłem szczegółowy projekt właśnie tej sauny, w której siedzimy. I w przeciągu roku razem z moim tatą zbudowaliśmy tą saunę. Czy to było twoje pierwszy taki kontakt z sauną? Że twój tata cię zapytał, żeby stworzyć projekt i mówisz, w sumie nie saunowałem nigdy? Znaczy nie, no saunowałem wcześniej, ale to jakby nie była moja gdzieś tam główna zajawka, po prostu no chodziłem powiedzmy gdzieś tam po siłowni czasami, czy gdzieś jak w hotelu była sauna, no to korzystałem. I raz na jakiś czas gdzieś tam większa publiczna sauna, ale nie tak, że byłem mega wkręcony w ten temat. No i chyba po prostu z tego, że tak musiałem przestudiować dokładnie, jak takie sauny powinno się budować, to trochę wsiąknęłem w ten temat i musiałem po prostu to zgłębić i dlatego jakby to się stało dla mnie bardziej jakieś takie, no, że siedzę w tym po prostu. Byś powiedział troszeczkę obsesja, albo... Może nie obsesja, bo trzeba mieć balans w życiu z wszystkim. No, ale myślę, że dobrze to zgłębiłem i czuję się w tym dobrze jako architekt, bo jest to mała skala, ludzka skala, bo te sauny zawsze są niskie, jednopoziomowe i one są powiedzmy no takie ludzkie, czyli tu mamy 2 metry, dlatego że większość ludzi tylko tyle potrzebuje, żeby się swobodnie rozłożyć w saunie. Więc to wszystko jakby jest połączone z człowiekiem. I dla mnie na przykład to do mnie przemawia osobiście. Że nie projektuję tych 14 pięter, tylko projektuję właśnie to, czego jesteśmy bliscy. Czyli te materiały, te na przykład, że tu mamy naturalny kamień, że nie wiem, ta wentylacja musi odpowiednio działać, właśnie te drewno, że to wszystko jest jakby wiesz w zasięgu ręki. Tak, faktycznie, jak tutaj się wchodzi, wszystko ma się, co się potrzebuje, się nie czuje, że się ma za mało miejsca, jest szczelne, jest super, naprawdę bardzo wygodna, fajna sałenka, tak na 2 osoby, to najlepsza chyba sałenka, co na 2 osoby widziałem.
do tego czasu? No maksymalnie to było chyba z 8 osób. Już. Się mieści, ale to Tak. już nie jest stworzone na 8 Tak, osób, się nie. robi bardziej... Aha. Tak, to jest, ta sauna jest do prywatnego użytku zazwyczaj. Tak do 4 osób komfortowo, można więcej, ale komfortowo właśnie. się traci na tej jakości, ale fajnie, że jest taka możliwość zawsze. Tak. No. W tym czasie, jak tata cię zapytał, żeby zrobić ten plan sauny, równocześnie w tym czasie zacząłeś pisać książkę? Nie. Książka była później. Okej. Najpierw ten projekt sauny pokazałem ludziom, znaczy nie cały projekt, ale bardziej wizualizację plus saunę pokazałem na internecie i ludziom się to spodobało i to był sam zalążek biznesu, czyli pomyślałem, że skoro ludzie widzą w tym wartość, podoba się, to znaczy, że są w stanie zapłacić za to jakieś pieniądze, żeby zaoszczędzić sobie czas czytania, rysowania i tak dalej. Bo taki twoja pierwsza sauna zbudować razem z ojcem, gdzie jesteście po szkole architektury, masz tutaj ekspertyzę w projektowaniu i ojciec ma jeszcze ekspertyzę w wykonaniu. Tak, techniczną, ogólną. Tak, to jesteście super team do tego, żeby zbudować super produkt. W porównaniu do tego, jak ja bym teraz chciał zbudować sobie sałenkę. Tak. Są różnice, a jednak bardzo dużo się nauczyłeś przy tym. I co? I zaczęliście realizować ten plan. Pokazałeś dla ojca? Tak, no ogólnie to było bardzo fajne doświadczenie, no bo nigdy z moim tatą jeszcze nie robiliśmy razem takiego dużego projektu, a jakby i on jest techniczny, i ja jestem techniczny i mamy różne umiejętności. Mój tata oczywiście dużo większe doświadczenie, jest z zawodu automatykiem, więc wszystko jakby techniczne, elektryczne, oczywiście drewno też z pasji, bardzo lubi drewno. Myślę, że każdy mężczyzna coś tam ma Tak, do tego. zawsze. Z naszych genów dawniejszych. Tak, no więc fajnie nam się bardzo współpracowało i to był bardzo fajny projekt. Ja mieszkam na co dzień w Krakowie, ale przyjechałem tutaj specjalnie na budowę na 3 tygodnie i razem budowaliśmy 3 tygodnie, tyle miałem tylko urlopu, a później przyjeżdżałem raz na jakiś czas, na kilka dni, żeby tutaj pomagać, wykańczać i tak dalej. No i to trwało kilka miesięcy, zaczęliśmy w maju, skończyliśmy grudzień 2021. Czy ten okres czasowy na budowę jest... Byś znowu w tym okresie zrobił, jak zima nadchodzi? Czy nie wpływało w dzisiejszych czasach takie? Znaczy, pytasz o jak długo teraz by mi zajęło? Tak, jakby ktoś tutaj słuchał, chce zacząć budować saunę, nie wchodzi pora roku w kiedy? Bo wyobrażam, że musieliście materiały przyciągnąć tutaj, zakryć to drewno i tak dalej. Czy uważasz, że to ma wpływ? Czy... Wiesz co? Jest dużo czynników. Jedno z tych to jest właśnie przygotowanie, czyli taki project management, czyli przygotować sobie materiały, żeby to wszystko mieć na miejscu, żeby nie jeździć do sklepu po kilka śrubek, bo zabrakło czegoś. I to jest jeden aspekt, czyli materiały. Druga rzecz to jest oczywiście doświadczenie, czyli jak już masz wszystko i zaczynasz robić, żeby się nie zaciąć na czymś i zastanawiać, o kurczę, jak można to zrobić, bo jeszcze tego nie przemyślałem. Bo przy budowie zawsze takie rzeczy się zdarzają. Wiesz, ja mogę zrobić 20 rysunków architektonicznych, ale tutaj masz w skali 1:1 rzeczywiste rozmiary, prawdziwe materiały i zawsze coś może być inaczej, jakby w rzeczywistości. Więc to doświadczenie, jakby to jest druga rzecz, nie? Trochę jak te powiedzenie Mike'a Tysona, że każdy ma plan, dopóki zostanie ten, to czasami tak to jest z planem, jak tutaj wchodzisz na plan budowy sauny, będzie zarąbiście, będzie łatwo, wszystko mam, a jednak nie się, tak, nawet z dobrym przygotowaniem eksperccy mieliście, zakładam, kilka takich zahamowań, że tego nie przewidywałem. Tak, no zawsze to się zdarza, wiesz, chyba że już zbudowałeś 100 saun i robisz kolejną, no to raczej to już wtedy nie. Jesteś to raczej nie, ale to była nasza pierwsza sauna, więc to było jakby przećwiczenie tego wszystkiego pierwszy raz. No, a kolejna rzecz to jest po prostu, wiesz, fizycznie czas. Czy masz czas, czy masz tyle urlopu? Bo my to robiliśmy gdzieś tam, wiesz, po godzinach, weekendami, popołudniami. I czy jesteś okej, żeby sacrifice, poświęcić twój wolny czas albo czas robiąc coś innego? Tak.
żeby budować saunę, bo może jesteś dużo lepszym w innych rzeczach i może dużo bardziej ci się opłaca zamówić saunę albo zatrudnić kogoś, żeby to robił, niż sam się brać za to. Tak, i dla większości osób to pewnie nie jest dobry pomysł, żeby budować samemu, no bo trzeba mieć to zaparcie i taki zmysł trochę techniczny, żeby to zrobić, nie? I ten sam czas mogliby zaalokować, żeby zarobić dużo lepiej, robiąc ich specjalizację. Tak, ale jeśli na przykład ktoś zbudował sobie w przyszłości, nie wiem, stolik, czy szafkę, czy coś i czuje ten temat, że to jest fajne, no to kurczę, to jest przygoda. No, to jest fajna rzecz i satysfakcja po tym, że wiesz, że masz coś, co samemu zbudowałeś i wiesz, jak to jest dokładnie zrobione. I przybliża więź z zakładem tobie z ojcem. Jak najbardziej też. Pięknie. Polewamy kamyczki? Można polać, no. Ty się ledwo pocisz, ci powiem, Wojtek. Może, no. No, ładnie, wytrzymało. Dobra, to dajemy. Spoko, akurat w tym miejscu zrobiliśmy odpływ punktowy, po to, że jak ktoś poleje, no, bo nawet przez przypadek, no to tam wiesz, ścieka. Tak, bo macie tutaj bardzo ładne płytki, gdzie często to jest... Nie ma takiego ładnego podłoża. Tak, znaczy tutaj zrobiliśmy beton, który jest zakonserwowany żywicą do podłóg. Wow. I to chciałem po prostu przetestować jako taki fajny, tani sposób na ciepłą podłogę. Jak staniesz sobie na tym, to ona jest ciepła. Zazwyczaj wiesz, beton jest zimny, a to jest ciepłe i myślę, że fajnie wyszło, bo 3 lata później dalej. Faktycznie, większość sauen to ciągnie chłód stamtąd, z tych miejsc, a tutaj Wojtek, mentol przygotowałeś dla nas? Zaaplikuję troszkę, on powinien być w kryształkach, ale się kryształki stopiły. Dobra, jakbyś mógł zakręcić. Odświeży ładnie. Tak, i o czym ja mówiłem? No i wracając do tej historii, to tak się zaczął biznes Homemade Sauna, czyli projekty gotowych saun. To był pierwszy projekt, później powstały kolejne i tak dalej. I w międzyczasie zacząłem spisywać te swoje różne przemyślenia odnośnie saun, wszystko co wiem, po prostu w notatkach. I po jakimś roku pomyślałem, że kurczę, no fajnie by to gdzieś tam zmonetyzować też. Więc dodałem to, czego brakowało. Przepisałem to, powiedzmy, ładnie, żeby to dało się czytać. I oczywiście zatrudniłem edytora, grafików i tak dalej i stworzyłem książkę. Bardzo fajna książeczka. Dziękuję. Tak. No, jest taki właśnie poradnik, jak zbudować saunę, po prostu praktyczny poradnik. Taki manual, uwielbiam, to jest jakby twój głos po angielsku. To jak się czyta troszeczkę, słyszy się twój głos w tym, chociaż jest to manual, przechodzi twój charakter. Tak myślisz? W tym. Tak, no to fajnie, to fajnie. Tak. I lubię też, że piszesz w tym, że słuchajcie, ja cały czas poprawiam to, więc piszcie, jak macie pomysły, jak to ulepszyć. To jest fajne, że to jest 5. edycja chyba w to, co ja mam i to jest cool, że to jest żywy dokument, który się rozwija i tak dalej. Tak. Dużo ludzi też były zarzuty, że AI, że ja stworzyłem to, wiesz, ChatGPT, ale... Zacząłeś przed AI i nawet kończyłeś przed AI. Tak. No, gdzieś tam na przełomie, ale nie, no to myślę, że to by było oczywiste, że to by było szybsze i prostsze, ale kurczę, no takich książek to już powstały, nie wiem, widziałem na Amazonie z 10 od tego czasu, jak napisałem i ja tego nie kupuję po prostu. Tak. To, jak się próbuje jakichś skrótów, no to prędzej czy później to cię ugryzie w tyłek i no nie warto, według mnie. Jak się próbuje skrótów, to prędzej czy później się ugryzie w tyłek. Bardzo podobnie Maciej Szyszka na odcinku wczoraj mówił, że lubi on tą dłuższą drogę, tą cięższą drogę. Tam się lepiej nauczysz. Jedna rzecz, co tak pomogła mi w tym, żeby zacząć budować ten nawyk czytania książki rano i wieczorkiem, to był, jak przeczytałem o takim człowieku, chyba R.R. Chamajandran, i on był taki człowiek, który wierzył w taką odłamek
chrześcijaństwa katolickiego, albo jak tego, w latach 1700 albo coś takiego. I on wierzył, że wszystko ma duszę. I jak on czytał książki, to dotykał te palce słowami, bo wierzył, że wtedy pochłania to, te słowa mocniej i brzmi jak stuknięty troszeczkę. A jednak on wypisał wszystkie podstawy, wszystko te bazy tego, z którego potem Tesla i inni naukowcy, Ben Franklin i tak dalej, wzięli tą wiedzę, żeby stworzyć pioruny, prąd. I wydaje mi się, że jak takie ludzie, co grali gry, czasami jest taki brodaty gość, czarodziej, co z książki czyta i piorun idzie z słów do palców, to wydaje mi się, że jest influencowany i bierze się przez niego. I chcę to tak doprowadzić do tego, czy jak dużo się nauczyłeś, cholera jasna, pisząc książkę. To jest coś, co wydaje mi się mało 32-latków, ludzi w naszym wieku. Nie znam jeszcze chłopaka, który pisał książkę tak naprawdę. Opowiedz mi może o tym, jeżeli dasz rady jeszcze wytrzymać. 2 minuty. 2 minutki, tak. O tym, jak się pisało książkę i o lekcjach i co można ociągnąć i czy polecasz innym. Wiesz co, no głównym założeniem książki to nie było, żebym się gdzieś tam ja spełniał, tylko żeby pomóc ludziom, żeby to było po prostu przydatne i pomocne. I książka powstała z przerwami, chyba ponad rok, bo po prostu no, nie mam takiej dyscypliny, nie jestem robotem, że codziennie tam 500 słów, tylko po prostu jak mam wenę, no to siadam i piszę 2 godziny, a jak nie, no to jest przerwa 2 miesiące na przykład. Wow. I to jest, myślę, że normalne, że po prostu jesteśmy ludźmi, nie? I no, ale tak czy inaczej jakoś powstała ta książka. Gorąco jest, chyba 2 minuty minęły. Jest fajna książka, się słodzić. polecamy. No. To co, idziemy teraz na zimną prawdę, się wychłodzić i zobaczymy, gdzie ta cold przygoda take. nas pokieruje. Let's go! Mówisz, że same korzyści z napisania książki. Tak, jak najbardziej. Jest takie powiedzenie starsze, nie wiem od kogo, z jakiej kultury, ale że powinien każdy mężczyzna, zanim stanie się mężczyzną, powinien posadzić drzewo, wybudować dom i napisać książkę. Tak. I wydaje mi się, że z takich starych frazach jest coś głębokiego. I nawet uważam, że nie jesteś ekspertem. Jak masz 5 edycji tej książki, nawet jak nie jesteś ekspertem. Jedna, na razie. Jedna? Pierwsza. To przepraszam. Ale tak, Druga będzie niedługo, ale. się uczyłeś Tak, podczas tak. tego też, wyobrażam. Już Tak, dużo tak. miałeś wiedzy, ale tak czy tak, uczysz się podczas tworzenia tego. To jest piękne i teraz tak jestem ciekaw, tak, co myślisz o tym AI, jak teraz mamy dostęp do tego AI i pisania książki za pomocą AI. Czy to jest zły pomysł? Wiesz co? AI to jest po prostu narzędzie i wszystko zależy, jak tego używasz. Do pisania książki myślę, że niekoniecznie, bo jednak AI no to jest maszynka, która mieli to, co znajdzie w internecie i wypluwa ci, powiedzmy, swoją wersję tego, czy tam podsumowanie, ale to nie jest źródło tej wiedzy. AI nawet twoją książkę może brać Na i pewno. przemielać. Tak. Aha, ciekawe to jest. Oddychaj powoli. Skup się na oddechu. No, czas mamy już za 2,5 minutki, myślę, że 2,5, możemy no. mieć? 2,5. Super, no to pokonaliśmy challenge, Cold-Blooded Quest, Tak. czyli wytrzymać easy level 5 minut. Sumujemy czasy. Sumujemy czasy, tak. Wspólnie mamy 5 i ja jestem ciut przeziębiony. Dzisiaj rano wstałam, gardło mnie troszeczkę drapało, ale wiele razy to już miałem i dalej morsowałem, saunowałem. Jeszcze żyję i czuję się zdrowy, więc Może nie najlepszy pomysł dla Ciebie, żeby... może nie najlepszy, może nie najgorszy. Możecie się uczyć na moich błędach. Jak coś będę dawał znać, Tak. czy będę bardziej chory w następne dni, czy będę zdrowszy. Ale teraz nadszedł mój czas. I Wojtacho jeszcze walczy. Jeszcze trochę, bo się... Wojownik wody i lodu. Tak. No w saunie siedzieliśmy 22 minuty, więc teraz można Się wygrzali do kości. trochę się ostudzić. To był twój rekord w saunie, mówisz? No.
Ładnie. Temperaturkę w saunie mieliśmy 90, Około, no. 80, coś tam. Zazwyczaj siedzę tak 10-15. Okay. Wierzysz troszeczkę w taką magię życia? Wiesz, zależy co myślisz, ale też to, co poruszyłeś ostatnią rzecz o tej jakby metafizyce, myślę, że w tym jest dużo prawdy. Jest coś takiego jak teoria rezonansu, nie wiem, czy słyszałeś? Opowiedz mi więcej. To jest jakby taka teoria, że wszyscy jesteśmy w pewien sposób połączeni za pomocą emocji, za pomocą takich niematerialnych rzeczy czy zjawisk. Aha. I przeczytałem nie całą książkę, ale jest fajna książka o tym i też jakby to porusza teorię kwantową, fizykę kwantową i myślę, że coś w tym jest, bo są różne takie zjawiska, które na przykład są niewytłumaczalne i ludzie dopiero zaczynają to rozumieć i jest to gdzieś tam wiedza nieoczywista i coś naprawdę myślę, że w tym jest. Więc Teoria no. rezonansu, tak? tak. I że jesteśmy wszyscy połączeni poprzez emocje. Tak. Czyli na przykład teraz jak my rozmawiamy i że jest ten flow, no to jest jakby w fizyce takie zjawiska, które to potrafią opisać. Po prostu. Takie stany, takie Że są relacje. fale między nami w Tak, tej tak, wodzie, tak, nawet tak. jak ten. Tak. I że wszystko też jest z falami, że światło to jest na przykład i cząsteczka, i fala. I że oprócz światła też są inne rodzaje fali, oczywiście radiowe i tak dalej. I chyba wychodzę już, bo 5 minut 40 No, sekund. walczysz ładnie na... No, patrz, te fale, to ja tu fale tutaj wypuszczam aż do was. Spróbuj teraz tak skupić się na oddechu i kontrolować swoje ciało. Podciągamy się? No możemy. Let's go! Nie panikować. Wim Hof właśnie. Aha. Kontrolować oddech, nie panikować. Ja też nie jestem ekspertem w tym. Ale się uczymy. Pięknie. Walcz. Ty walczysz, ja walczę. Pięknie. Dajesz. Let's go. Jak dokończysz te, to dawaj brzuszki jeszcze. Nie, teraz tak. Na biceps. Pięknie. Kozak. Cudo. Brzuszki dawaj jeszcze. Nie? Nie. Opa. Od razu cieplej. Od razu cieplej. Hopa. Ładnie. To co, do sauny? Do sauny i czeka na ciebie nagroda. Dobra, to 30 wdechów. Zaczynamy.
25. 30. O, dobra. Jak się czujesz? Fajnie. No, czuć, że żyjesz. Co? Tak. Drugą rundkę musimy zrobić, na pewno. Tylko chyba trochę krócej w saunie, krócej w Tak. wodzie. Tak to robimy. No dobra, Wojtek, to co? Zobaczysz te kryształy, te minerały i który do ciebie woła. To będzie taki trigger, taki symbol, że kiedykolwiek w życiu się robi ciężej, się robi gorąco albo bardzo zimno, to możesz wrócić do tego kamienia i pamiętać, przypomnieć sobie, że cholera jasna, ja potrafię takie rzeczy zrobić. I będzie mi przypominał na pewno o naszym spotkaniu dzisiejszym. Tak jest. To będzie taki teleport z powrotem do tego spotkania dzisiaj. Ale co, że mogę sobie wybrać jako prezent, Tak, tak, dokładnie. Ekstra. Wiesz co, wszystkie są bardzo ładne, ale najbardziej mi się ten czarny podoba. To jest mój ulubiony kolor i jest fajny. No, to jest taki... Ale mi się ręce trzęsą. No, ale... W jego postawie. Ale Wojtek, bo też zdaje się, że prowadzisz grupę saunową na Facebooku? Tak, mam grupę, 22 000 osób. Jest w tej grupie, tak. Tak. I czasami na tej grupie też rozmawiacie o tych takich Wim Hof i oddechach i o saunowaniu? Aż tak nie, bardziej ta grupa jest skupiona na samej budowie. Jak wiesz, praktyczne porady. Ciężko Budowanie sauny, tak. Bo Ciężko się. Bo dla naszych gości, co oglądają teraz, jak ja pierwszy raz saunowałam, morsowałam i rozmawiałam tak i w moim głosie czułem te drrrr i się trzęsę, to myślałam, że coś jest nie tak ze mną, zaraz umrę, co nie? No. Myślałam, że to jest bardzo złe, a jednak badania pokazują, że to nie najgorzej. Też taką wiedzę widziałeś i przeszedłeś. Ale że co, że tak się mówi, czy Że takim nie, że to drgania? trzęsenie, to drganie jest dobre dla mięśni i dla tego wszystkiego i że to jest normalne i nie musisz tego się bać, że to się dzieje. Wiesz co, to jest naturalna reakcja organizmu na niższą temperaturę ciała, no takie skurcze, żeby się, wiesz, mięśnie się chyba aktywują i po prostu, wiesz, się ocieplasz szybciej. Zdrówko, wbijamy na saunę. Ostatnio rozmawialiśmy o teorii rezonansu i zacząłem rozmawiać z naszym wspólnym znajomym Andrzejem, Czarna Pantera, jego zwierzę duchowe. I Andrzej mówił o tym, że czytał książkę o emocjach i że różne emocje można mierzyć, że je można mierzyć poprzez częstotliwość i wibrację, że jak masz emocję złości, to ma jakąś tam falę, która jest mierzalna do badania, albo emocja taka podstawowa, taka najbardziej taka base podstawowa emocja, to mówił, że jest odwaga. A zaraz pod odwagą jest strach, a najniższa z tych negatywnych powiedział, że jest tak shame. Jak taki wstyd, że zrobiłeś czegoś złego i to jest najniższa wibracja, a najwyższa to wyżej niż miłość. Mówił, że jest enlightenment. Enlightenment to nie wiem jak powiedzieć po polsku, poza Gandhim albo coś. Oświecenie. Takie, tak. No. I to jest ciekawe i myślę, że to też ma powiązanie do tego, co Tak, mówiłeś. myślę, że to jest to samo, wiesz, że jakby, że to są mierzalne rzeczy, te emocje i oprócz tego, że to tylko możemy zmierzyć, to też wiesz, jakby między ludźmi oddziałuje to i to łączy w pewien sposób nas gdzieś tam. No, to jest ciekawe, no i jakby ja też dopiero gdzieś tam zgłębiam ten temat i nie jestem ekspertem jak najbardziej w ogóle,
Ale no to jest ciekawe, co ludzie jakby, wiesz, odkrywają, jaką wiedzę, bo myślę, że kiedyś nie było tej całej elektroniki i tak dalej, to co mamy dzisiaj i ludzie może gdzieś bliżej tego byli, a teraz chyba gdzieś tam powoli też to wraca, takie tematy. Tak. No. Zgadzam się w 100%. I a propos takich ludzi, ja i ty się uczymy o tym i odkrywamy i coś w tym jest, jak mogę tą wiedzę wykorzystywać w moim życiu, żeby życie było lepsze i tak dalej. Odkrywamy to, ale z takich ludzi, co to takie rzeczy ogarnia i robi, co przychodzi tutaj niedaleko stąd, to Wim Hof. Tak. Wim Hof tutaj przyjeżdża do Polski, mówiłeś mi teraz, że już od 15 lat i bardzo niedaleko tutaj w waszej sauny przyjeżdża gdzie dokładnie? Tak, jest to miejscowość Przesieka, 40 minut około stąd autem i od już kilka lat, nie wiem, chyba z 10 lat Wim Hof, z tego co wiem, wykupił sobie hotelik, taki pensjonat i tam po prostu prowadzi te swoje warsztaty, zaprasza ludzi właśnie na ten breathing work, oddychanie plus morsowanie i tak dalej, więc ta miejscowość jest dość znana na całym świecie tak naprawdę. Jak gdzieś tam rozmawiam z ludźmi o saunach, mówią mi o Wim Hof, coś tam, a ja, no jasne, Wim Hof ma tutaj koło nas tak naprawdę, wiesz, swoją miejscówkę i morsuje, także... Tak, i jeżeli oglądaliście nas teraz i pomyśleliście, że hej, jesteście trochę puknięci, że tak wymarzaliście się i siedzicie, marzniecie, nie dacie rady rozmawiać do kamery, a jednak ten Wim Hof to on dużo rzeczy od roku 2010, 2014, 2014 to zrobił dużo takich rzeczy, co naukowców normalnie pogiął, nie wiem jak to ładnie po polsku powiedzieć, ale wiem, że na przykład miał taką sytuację, że wbił na Himalaje w majtkach tylko samych i zdobył Himalaje, jak się nie mylę, ale noga jemu odmarzła. Dostał frostbite na nodze. I jak wrócił do Holandii albo gdziekolwiek, to powiedzieli jemu lekarze, że będą musieli amputować, odkrajać jemu nogę. Tak zamarzł, tak ją przymarzł. I on powiedział, nie ma szans, nie odkrajamy mojej nogi. I wtedy dali jemu mnóstwo lekarstw, jakichś takich rzeczy. Powiedzieli, jeżeli nie chcesz to bierz te lekarstwa. On też na to się nie zgodził i poprzez oddychanie i morsowanie uzdrowił nogę. I dzisiaj ja tam robiłem tą aplikację, to przeszedłem taki 30-dniowy kurs jego życia, jak opowiada dużo rzeczy, co on przeżył. Drugą rzecz, co jeszcze naukowcy, on załamał naukowców, to wziął grupę 21 osób na taki warsztat tutaj w Polsce albo tam w Holandii i razem z nim żyli przez 2 tygodnie i potem wstrzyknęli ludzi z E. coli. E. coli to jest choroba, co się dostaje od surowego mięsa, się przeziębia. I E. coli, jak człowiek dostaje, to jest bardzo źle. A poprzez morsowanie i oddychanie, to wszyscy 21 osób zwalczyli E. coli bez problemu. Poprzez oddech i morsowanie i to jest takie... Może niektóre te rzeczy troszeczkę przekręcam delikatnie i tak dalej, ale jeżeli was to ciekawi, to warto o tym poczytać i jest tutaj taka wiedza, którą od nowa odkrywamy. Tak naprawdę. Tak. No jest to bardzo ciekawe, że ten Wim Hof tyle różnych rekordów Guinnessa pobił, nawet że to jest po prostu, brzmi jak fake, że nie wiem, kilka godzin, 5-10 godzin potrafi wytrzymać w wodzie, która jest, 0 stopni. Nie jest zamarznięta, ale jest koło 0 stopni. Regularnie wbiega na Śnieżkę, gdzie tam jest, temperatura odczuwalna pewnie z -20, bo wiatr wieje i jest zimno i jest śnieg w samych shortach, nie? Regularnie wbiega. Teraz już nie wiem, ale było tak, że bardzo często. Ale oprócz tego takie ciekawe rzeczy jak na przykład maratony w
najgorętszym miejscu na ziemi, czyli w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych. I tam przebiegł maraton, czy nawet więcej, ponad 40 km. No to dla mnie, wiesz, teraz widzieliśmy, jak my posiedzieliśmy 7 minut tak, albo coś. Ale nie, nawet przebiec zwykły maraton to jest super trudne, a co dopiero i podobno bez wody. Dla mnie ciężko to uwierzyć nawet, ale no naprawdę myślę, że człowiek taki bardzo ciekawy i no powinni go dobrze przebadać, o co chodzi i jak on tak potrafi, nie? Dla mnie to jest wow. To prawda, to prawda. To jest ta fajna rzecz w tym życiu, że jednak jest tak dużo do odkrycia i warto po prostu być ciekaw. Warto być ciekaw i nie od razu skreślać, że to jest głupota albo coś takiego. Wracając do sauen i twojej przygody, napisałeś książkę The Sauna Construction Handbook. Zbudowaliście z ojcem tą saunę. Z tej firmy, tej takiej, co produkowali jedzenie i tak dalej, przyszedł cięższy okres i cały department zwolnili i dla ciebie też to się wydarzyło. Tak. I to nie tak dawno temu. No już 3 lata temu. 3 lata temu, okej. I wtedy się znalazłeś w takiej pozycji, że hej, muszę jakoś tutaj żyć i tak dalej i zacząłeś iść w kierunku młodego przedsiębiorstwa. Tak, no w międzyczasie, jak jeszcze pracowałem w Ocado, no to zacząłem rozkręcać Homemade Sauna, czyli biznes, czy tam stronę internetową, gdzie sprzedaję po prostu projekty saun ogrodowych. I to był jakby taki pomysł od początku, żeby sprzedawać projekty gotowe i bardziej się skupić na robieniu nowych projektów, plus na marketingu, na reklamie i tak dalej, żeby to mi dawało pewną wolność, że te projekty, powiedzmy, no po prostu się sprzedają. Raz coś robię i nie muszę drugi raz tego robić. Raz zaprojektuję i mam produkt tak naprawdę, nie? Więc to był od początku pomysł taki na ten biznes. I po prostu zacząłem to powoli wdrażać, pracując dalej w Ocado, czyli w tej korporacji. I no na początku to były bardzo niewielkie liczby, bo powiedzmy 2 projekty, 3-4 projekty miesięcznie, każdy na początku tam z 200 zł, no to nie jest wielki zarobek. To były projekty, że designowałeś sauny dla ludzi? Nawet nie dla ludzi, tylko to były projekty typowe, czyli tak jak tu mamy projekt, no to powiedzmy inny kształt, mniejsza czy większa. Zaprojektowałem kilka takich saun i po prostu zacząłem jakby sprzedawać ten projekt? Tak. Na stronie Homemade Sauna? Tak. Okej, super. I zacząłeś dostawać jakiś wpływ dochodu z tego? Tak. Okej, cool. I to się zaczęło ewoluować? To było jakby potwierdzenie mojego założenia, że to może działać. I jak zobaczyłem, że to może działać, że ludzie to kupują, to znaczy, że jak popracuję, zrobię więcej projektów, więcej wejść na stronę, no to się raczej będę mógł z tego utrzymać. I taki miałem cel, czyli zwiększyć liczbę kupujących, zwiększyć troszkę ceny, zwiększyłem. I bardzo ważna rzecz, którą zrobiłem, to przetłumaczenie całej strony i projektów na język angielski. No bo na początku było tylko po polsku, po prostu jakoś tak wyszło. Ale pomyślałem, no kurczę, po angielsku jest dużo większy rynek, no to naturalny krok kolejny, żeby po prostu zrobić to po angielsku. I to mi zwiększyło dużo przychody, tak 4-krotnie. I w międzyczasie właśnie były te cięcia w korporacji. Więc jak już były te cięcia, to ja z tą korporacją i tak już byłem tak sfrustrowany i tak się sam chciałem zwolnić, że dla mnie to był super opcja, bo no raz, że dostałem powiedzmy odprawę jakąś tam, bo jeśli ktoś cię zwalnia, no to według prawa powinieneś dostać odprawę. Umowa o pracę. Tak, więc to jest plus. I 2, że już miałem przygotowaną właśnie jakby rozwiniętą tą firmę, że mogłem na tym polegać, wiedziałem, że będzie ok, więc się jakby nie stresowałem tym, tylko dla mnie to było już naturalne jakby przejście. Taki następny rozdział książki fajnie i to wszechświat trochę sam nie wepchnął w to. Tak, ale też się jakby przygotowałem na to. Czyli to wszystko zrobiłem wcześniej.
Więc fajnie w sumie się złożyło, że tak poszło, bo dla mnie zawsze to był mój cel i moje marzenie, żeby móc pracować jakby dla siebie, czyli robić to, co ja chcę i spędzać czas tak, jak ja chcę. Wolność. Tak, zdalna praca, wiesz, to, co chcę, to robię. Jeśli czegoś nie lubię, no to, a muszę zrobić, no to na przykład zlecam, czyli sam nie robię księgowości, tylko mam księgowego i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest, dla mnie to jest idealne na przykład rozwiązanie. Nie dla każdego, niektórzy ludzie sprawdzają się w takich pozycjach, że jest powiedziane, ok, musisz zrobić to i tyle. Niektórzy to lubią, ale ja na przykład nie sprawdzam się w takim czymś. No. Trzeba też słuchać siebie i znać się i to czułeś, co Tak, nie? tak. I też miałeś odwagę, plus robiłeś akcje, które ci pozwoliły na to. I wtedy, boom, wszedłeś w nowy świat przedsiębiorstwa. Tak. I co, łatwo? Nie jest łatwo, ale wiesz, no jest fajnie. Jest ogólnie... trzeba być dobrym we wszystkim. Jest dużo różnych małych rzeczy, które trzeba umieć, czyli trzeba umieć nagrywać filmy, znać się na dźwięku, na filmie, na detalach, na księgowości, na rodzajów plików, na komputerze, żeby sobie dobry kupić, żeby mieć dobry sprzęt. No na wszystkim po trochu trzeba się znać, ale jak to wszystko działa, no to właśnie jest taki plus, że no te wszystkie, to o czym rozmawialiśmy, czyli ta wolność i tak dalej, że to jest fajne. Jest warte ten challenge. Tak, jak najbardziej. Teraz się znajdujesz w nowym etapie, produkujesz sauny. Takie naprawdę już doszedłeś do etapu, że już zbudowałeś wiele saun. Masz klientów z zagranicy, którzy kupują, zamawiają wasze sauny. Powiedz mi o tej ewolucji z homemade do Yuki i lekcje, challenge, co tutaj przechodzą. No dla mnie to zawsze był gdzieś tam cel, czy tam to co chcę osiągnąć w przyszłości. O, z 15 minut już. Zaczęło, ale jak dasz rady, to jeszcze 5. super. Żeby rzeczywiście tworzyć te rzeczy, te miejsca, więc no miałem już ten biznes powiedzmy projektowy, saunowy, więc następnym krokiem naturalnie budowa saun. Więc nad tym się sporo zastanawiałem, w końcu zdecydowałem, że ok, idę w to i pierwsza próba była 2 lata temu i to niestety nie była udana próba, bo zacząłem współpracę z wykonawcą, który nie szła nam ta współpraca za dobrze. Pierwsza inwestycja, którą chcieliśmy zrobić, znalazłem klienta, właściwie klient mnie znalazł. W skrócie to było dość daleko, bo na północy Polski, czyli przez kilkaset kilometrów ode mnie. Wzięliśmy się za tą budowę w styczniu przy pogodzie minus 20 stopni. Okay. A to jest bardzo zły pomysł, bo po prostu jest wszystko trudne, czyli wszystko zamarza, samochody nie chcą odpalić, ciśnienie w oponach spada, wszystko poszło praktycznie źle. Tak w skrócie to niestety inwestycja nie doszła do skutku, musiałem zwrócić klientom pieniądze i straciłem dużo nerwów, czasu, no i trochę pieniędzy też na tym wszystkim. Jakaś lekcja, jakbyś teraz ktoś młody słuchając, który zaczyna takie coś i też przechodzi coś, co nie wychodzi, albo co szukać w takim partnerze, albo jakaś taka lekcja, który taki... Jak zapobiec takim rzeczom? Tak, potencjalnie. Wiesz co, no czasami nie da się tak myślę zapobiec, no bo ja wtedy nie miałem po prostu tego doświadczenia, więc niestety taka lekcja no mnie kosztowała dużo. Jak wejdziesz w przedsiębiorstwo, czasami licz się z tym, że rozbijesz kilka zębów. Tak, no czasami trzeba zapłacić tą kasę, wiesz, ta lekcja mnie kosztowała 20 000 złotych, no to jest dość sporo jak na... Pewnie, że tak. No tak. Taki błąd, bo za 20 000 można sobie kupić, nie wiem, fajne studia zrobić albo coś takiego. Ale dla mnie to była lekcja taka, że te wszystkie błędy, które zrobiłem, sobie spisałem i stworzyłem plan, jak można to zrobić inaczej, lepiej. I na przykład te kompetencje, których mi brakuje, no to w przyszłości chciałem mieć partnera. I teraz w Yuki Sauna jestem współzałożycielem, wspólnikiem jest mój przyjaciel.
Tymek, który jest bardzo dobry w te rzeczy, których ja nie czuję. Czyli on jest dobry właśnie w ustawienie pricingu, w relacje z klientem, w biurokrację i tak dalej. Wszystkie rzeczy, których ja po prostu gdzieś tam, to nie jest moja mocna strona. Więc przez to, że z nim to otworzyłem, no to już mamy dużo lepsze szanse na sukces i myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie robić błędów takich samych 2 razy, tylko żeby się uczyć i zmieniać. Jeśli coś nie działa, no to trzeba inaczej podejść. Pięknie. To Albert Einstein chyba powiedział, Aha. że Jest to głupota. jest to głupota, tak. Spodziewając się tego samego wyniku innego wyniku przy tych samych jakby krokach. Akcjach. Tak. Po angielsku to jakoś lepiej brzmi. Jak najbardziej, tak. Trzeba się uczyć, to jest największa lekcja. Robić tą refleksję. Wydaje mi się, żeby czasami zwolnić na końcu twojego dnia i po prostu zatrzymać się i zapytać, co dzisiaj dobrze poszło i co mogłoby pójść lepiej. Tak. I te 2 pytania, jeżeli napisz sobie w zeszycie, albo nawet ustawisz budzik z promptem wieczorkiem przed spaniem, zamiast scrollować, że hej, co dzisiaj poszło dobrze i co mógłbym zrobić lepiej? I odpowiedzieć na te 2 pytania, to wydaje mi się, że możesz mieć exponential wzrost i żeby po prostu nie powtarzać te same błędy, bo często ludzie wchodzą w taką pętlę, że powtarzam to samo i nie zauważamy. Dokładnie. Nie zauważamy, że coś tu nie działa, co nie? Tak. I ty dzięki takiego mocniejszego bólu zobaczyłeś, potrzebuję kogoś, który będzie mi pomagał w tych miejscach, w których ja nie czuję się, nie są moje supermoce, co nie? Tak, I to też jest totalnie normalne, że my się rozwinęliśmy jako stworzenie rodzinne, plemienne, którzy jak nie tak dawno temu, 2000 lat, 3000 lat, 5, wychodziliśmy, rano wstawaliśmy, sąsiadami byliśmy, tam mieliśmy tu dom, wspólna sauna nad strumyczkiem albo jeziorkiem i rano spotykamy się i wieczorkiem i myślimy, dobra, co jutro robimy? Rano wstajemy, możemy iść polować na dziki, co nie? I okej. Ty jesteś bardzo szybki i wytrzymały, długo biegasz, to ty będziesz gonił, co ja? Ja jestem celny z łuku, to ja będę tutaj i weźmiemy jeszcze moich braci i my będziemy wszyscy strzelali z łukami, czekali, a ty z twoją rodziną będziesz zaganiać w tym kierunku i jakiś znak i wtedy dziki biegną i wszyscy strzelamy, co ja? I mamy plan, przemyśleliśmy Tak, myślę, że też problem jest z mediami, bo media często przedstawiają przedsiębiorców jako takich bohaterów, że to jest jedna osoba, taki hero, Superman, a to tak nie jest. Tu chodzi o zespół, właśnie o stworzenie, zespołu i wtedy może być jeden reprezentant, ale to jest, to jeden pionek, a to tak naprawdę chodzi o ogół, o wszystkich, o stworzenie tego zespołu. Że masz tutaj, tak jak masz Frodo, tu masz Gandalf, tu masz Aragorna i każdy jest w czymś dobry, nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeżeli znajdziesz tą drużynę dobrych The Fellowship, Gandalf, Gimli i macie wspólny cel, macie wspólny nagrodę, incentyw i was wszystkich ciągnie w jakimś kierunku, to dużo szybciej, dużo lepiej możesz tak przyspieszyć osiągnięcie waszych celów. Tak, dokładnie. Więc jeżeli chcecie być częścią Hot Takes Cold Truth drużyny, Whitestone Clan albo Yuki, macie jakieś pomysły odzywajcie się, szukamy poszerzać nasz klan, możemy pomyśleć jak tutaj rosnąć i mieć coraz lepsze jedzenie, by karmić nasze rodziny, nasz lud. Tak, dobra. 7 minut minęło na saunie, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Gotowy? Na wodę? Tak. Tym razem krócej, nie musimy już 7 wbijać. Nie musimy udowadniać. Tak jest. Niczego. Że damy radę. Jest takie gorące spojrzenie, że polskie drewno nie nadaje się Do budowy sauny. do budowy sauny. Wszystko zależy. Do czego? Daj nam zimną prawdę. Bali! Let's go. Dobra. Wojtacho! Polskie drewno nie nadaje się do budowy saun. Wszystko zależy. Do palenia w saunach.
A do palenia tak. Nie nadaje się. Do palenia w saunie się nadaje, ale do budowy niekoniecznie. W Polsce mamy dość ciepły klimat jednak, jak na drewno. I w Skandynawii to drewno jednak rośnie wolniej. Te słoje są bliżej siebie, więc drewno naturalnie jest cięższe i jest bardziej trwałe wymiarowo, więc się aż tak nie kurczy. Po kilku latach na przykład. Dzięki temu nie powstają szczeliny między deskami na przykład na ścianie i klienci są zadowoleni. Dlatego na przykład ja jestem fanem kupowania wszystkiego w Polsce, żeby jednak wspomagać naszą gospodarkę, dawać miejsca pracy i tak dalej, ale jeśli chodzi o jakość, no to jednak nie ma tutaj kompromisów i wolę kupować to, co jest najlepsze, żeby po prostu mieć naprawdę fajny produkt. Czyli lepsze drewno do budowy saun jest kupowane gdzie? W Skandynawii. W Skandynawii. Tak, I żeby zrozumieć dlaczego? Dlatego, że w Polsce klimat jest cieplejszy niż w Skandynawii? tak. Nie rozumiem tego do końca. No zobacz, jak masz jakakolwiek roślina, im jest cieplej, tym szybciej rośnie. Ma Mhm. lepsze warunki po prostu. Jak jest zimniej, rośnie wolniej. Więc ten przyrost co roku, jak drewno rośnie, to jest mniejszy. Aha. W zimę kora jest grubsza, rośnie mniej. Znaczy może nie jest grubsza, ale drewno po prostu wolniej rośnie. Aha. Dzięki temu jest po prostu Twardsze, zbite. twardsze. Tak, dokładnie. O to Tak, chodzi. tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że Mhm. to co wolniej jest wytrwalsze, grubie, Tak. lepiej zakorzenione. Nie ma skrótów Nie ma skrótu. dla jakości. Tak. Kocham tą metaforę i znaczy to nawet nie metafora, to jest fakt w naturze, w drzewach, ale kocham metaforę, że my troszeczkę jesteśmy też jak drzewa, że mamy nasz korzeń i jeżeli dzień w dzień mocno ćwiczymy jakiś nawyk, jakiś system wierzenia albo powtarzamy coś, to się robimy twardsi. Tak. Jak morsujemy codziennie, robimy się twardsza skóra i tak dalej. Jak myjemy zęby, taki nawyk mycia zębów, co powtarzamy często, zależy kto, to może być jak jedna gałąź, jeden nawyk, co nie? Jak masz dużo dobrych nawyków, to jesteś wielki, gruby dąb, wytrzymały, wygięty w lewo, w prawo, życie cię nie mogło zniszczyć, wiatry cię nie mogły obalić. A jak jesteś takim z średnimi nawykami albo z nie najlepszymi, gdzie wszędzie wokół ciebie rośnie takie chemia i słabe składniki i rośniesz gdzieś przy AI. ulicy, Używasz. AI używasz, dużo. żeby napisać książkę zamiast sam Tak. wymyśleć, to wtedy będziesz taka sosenka, chudziutka, szybko wyrosła, szybko spadnie. Dokładnie. Masz rację. I tym sposobem trzeba to podsumować, tą odpowiedź. O, już mi zimno. Ładnie. Silny dom. No dobra, Wojtek, to powiedz mi teraz wizję na przyszłość, a co byś chciał zobaczyć w twoim życiu, w twoich biznesach, w twoich interesach? Wiesz co, ja chciałbym tworzyć fajne miejsca dla ludzi i takie miejsca, które są jakby twoim własnym miejscem do odpoczynku, do relaksu, bo w dzisiejszych czasach zdaje mi się, że ludzie trochę za szybko żyją, jest za dużo stresu i po prostu tracimy to, co jest ważne, czyli no relaks, połączenie z naturą i chciałbym tworzyć takie przestrzenie, takie miejsca właśnie za pomocą saun i w przyszłości za pomocą domków małych, mobilnych, które możesz sobie gdzieś postawić na swojej działce w górach i to jest twoje miejsce w naturze, że jedziesz tam na taki, nawet nie na reset, ale że po prostu to jest twoje miejsce. Aha. Że nie potrzebujesz się dzięki temu resetować, bo tam się czujesz, wiesz, naturalnie i tam możesz sobie mieszkać. Taki jest plan. na Mega. przyszłość. Czyli sauny plus jeszcze takie mini domki. Tak, w przyszłości. W przyszłości. To będzie. Na razie skupiamy się na saunach. Jedna rzecz na raz. Tak, no powoli. O ile trzeba się to da. rozwinąć. Tak. Mhm. No i na razie skupiamy się na saunach, żeby tworzyć naprawdę produkt, który jest najlepszy i który jestem pewny i po prostu mogę się pod tym produktem podpisać, że to jest naprawdę dobrej jakości i za to ręczę. I dostarczamy to gotowe do
położenia na twoją działkę, gdzie potrzebujesz. W całej Europie ostatnio wysłaliśmy do Belgii, do Niemiec wysyłamy, więc no tak na razie działamy. Mega, mega, mega. Czyli jeżeli moglibyśmy pomóc tobie, to check out Yuki Saunas. Prawda, one nie są najtańsze sauny, ale tak. za to są jakościowe. Używasz nawet inne rodzaje drewna, ostatnio mówiłeś. Tak. Wytrzymałe, że jak się zrobi tak po prostu, złoży taką saunę na szybko po odpowiedniości i tak dalej, taka sauna może wytrzymać 3 do 5 lat. Tak, no zazwyczaj te tańsze sauny wytrzymują tak 5, maksymalnie do 7-10 może lat. Zależy też od warunkach i miejsca. No ja staram się robić coś, co jest naprawdę trwałe. Myślę, że minimum 20 lat, ale nie zdziwiłbym się, jakby 30, 40, 50 lat taka sauna wytrzymała. No bo tam jest po prostu wszystko zrobione dobrze, tak jak powinno być. Nic nie jest robione na skróty. Wiesz, wielokrotnie gdzieś tam widzę, że o kurczę, tu byśmy zastosowali tańszy materiał, ale no nie, no ja jednak chcę rzeczywiście mieć tą jakość, że mogę, wiesz, że widzę i wiem, rozumiem, że to jest super i nie ma czego się wstydzić, że nie ma co mieć kompleksów, że naprawdę mamy najlepsze sauny, no bo wiem i dokładam tego rękę, żeby tak było po prostu. Pięknie. I tak naprawdę, jeżeli jest na czym oszczędzać, to na pewno nie na zdrowiu. A takie miejsce sauna to jest zdrowie, jest to miejsce dla rodziny, jest to miejsce wypocić toksyny, wypocić wszystko co złe i wpuścić nowe energie. Jest to miejsce robić biznes i myśleć razem z znajomymi, z rodziną, jak ulepszać, poprawiać życie. Są same korzyści z takiego miejsca. Nie zajmuje on mnóstwo czasu, a znaczy geograficznego, fizycznego miejsca na działeczkach. Jest to świetny rytuał, który można po prostu wprowadzić do swojego życia codziennego też. Po prostu, żeby korzystać. Tak. A propos tego rytuału i takich inwestycji, to jest taki człowiek, co pracował w Silicon Valley, czytałem o nim w Google. On powiedział, że jedna z jego najlepszych inwestycji w życiu, jakich kupił, to był dom za San Francisco, za Silicon Valley, gdzieś 2 godziny w górach, gdzie tam obok były ścieżki do trekkingowania, że były narty, snowboarding, zakładam, że była sauna i on mieszkał u kolegów, jak przyjeżdżał do San Francisco, jak już odszedł od tych korporacji, Google i tak dalej. I tam zapraszał znajomych z miasta, wszyscy chcieli uciec z tego miasta i do niego przyjeżdżali popracować zdalnie przez tydzień, 2 tygodnie i razem z znajomymi w takim fajnym miejscu ludzie chcieli do niego przyjeżdżać, był odpoczynek, była miejsca gorąca sauna, gdzie mogli pomyśleć razem. I on mówi, że to była najlepsza, najdroższa taka na ten wiek inwestycja w moim życiu, ale najlepsza, bo dzięki temu to umożliwiła mi stworzyć dużo bliższe, lepsze związki niż po prostu jakieś spotkanie w firmie albo jakaś taka szybka kawka. To jest coś totalnie innego niż jak posanujesz z kimś i tą energię, te fale się inaczej doświadczy. No buduje się relacje, no samo to, że widzisz, my się poznaliśmy przez saunę tak naprawdę, bo ty szukałeś miejsca, gdzie można posaunować, no i tak się poznaliśmy i to jest fajne, że wiesz, takie miejsce nas połączyło, że możemy sobie pogadać, wiesz, na różne tematy. To jest ciekawe w ogóle, jak znaleźliśmy, jak się zapoznaliśmy. Dokładnie. No, a mnie też ciekawi, wiesz, jakie ty masz plany odnośnie swojego biznesu i też swojego podcastu, bo dopiero zaczynasz, ale no, jakbyś mi też powiedział. Pewnie. Dzięki Wojtek, że się pytasz. A u nas to teraz moje główne skupienie się coraz bardziej przekierunkowuje z mojego głównego biznesu Whitestone Talent, czyli budowanie drużyn super ludzi w Polsce. Albo nawet myślałem o tym, żeby w Serbii, Białorusi drużyny budować, ale przede wszystkim w Polsce zatrudniać dobrych ludzi dla dobrych firm w Stanach i łączyć to. Chociaż czuję, że mogę wpłynąć lepiej na świat i bawić się, cieszyć się bardziej, spotykając się z takimi niesamowitymi ludźmi jak ty i słyszeć, uczyć się z
twoich przejść, twojej historii, tak naprawdę usiąść, spędzić trochę czasu ciebie, posłuchać, naprawdę być ciekawym i dzielić się to z naszą widzownią, z naszymi ludźmi i potencjalnie jakąś wartość, a podzielić się ze światem z tym i zbliżać ludzi bliżej do natury. I przede wszystkim chcę teraz mocno dać w tym okresie, mam 31 lat, chcę mocno dać, póki mam te skupienie, czas, wszystko dać siebie w to, bo kocham to robić. Szczerze, bawię się dobrze, enjoyuję to i mam nadzieję, że dla Ciebie też jest przyjemne i wartościowe. Jak najbardziej, no. Super, super, super. No i z czasem chciałbym poszerzać i dzielić się z naszą widzownią fajniejszymi produktami. Tak teraz pójdzie się na jakieś sauny i widać. Nawet Ty, Wojtek, dzisiaj masz syntetyczne majtki nałożone, co nie? I tak z tej wiedzy, co zaczynamy odkrywać, że to zmniejsza rozmiar jajka albo testosteronu, takie rzeczy, nie do końca, co nie? I chciałbym troszeczkę powolutku to zmieniać, przynajmniej na sobie, swoimi akcjami i też oferować ludziom jakieś alternatywne majtki z naturalnych materiałów albo sauny, czapki, ubrania, jakieś miodziki, chciałbym fajne miodziki oferować, taki kit zrobić, nie kit, ale taki kit, taki basket, zestaw, co można byłoby zaoferować, że hej, chcesz z twoimi ziomkami, z twoją rodziną saunować, to tutaj zamów ten jako prezent albo coś i masz w nim majteczki, jakieś zapaszki, miodzik i wszystko naturalne składniki wspierając lokalne biznesy, nie korporacje, a z prawdziwymi ludźmi, najlepiej słowiańskie i to jest pierwszy etap rozwoju. A już tak długoterminowo chciałbym zmienić język coraz bardziej na angielski i uczę się rosyjski. Mam w Duolingo Streak już 1100 ponad dni, to 1174 albo coś. I ciut się uczę ten rosyjski i chciałbym, żeby ten pokłócony świat spróbować, zapraszając polityków, naukowców z każdego rejonu świata na saunę, na takie wypady, coś jak Wim Hof, gdzieś tydzień, dwa, puszczać to na internet i takie sesje, jak myślimy o tym, jak rozwiązać dany problem, że ten park wycinamy, albo stworzyć nowy biznes, choćby wchodząc na Śnieżkę albo na Morskie Oko, współpracując z parkami, żeby zrobić taki nowy zawód, gdy AI przyjmuje coraz więcej prac, żeby stworzyć taki nowy biznes model, że ludzie na boso mają przewodnika, który się interesuje tropieniem i gwiazdami i liściami i możecie dzikim szlakiem naszych pradziadków wbić na Morskie Oko, gdzie masz szansę zobaczyć jakieś zwierzątko, nauczyć się o tej naturze, zdobyć darmową akupunkturę nadeptając na szyszki, jeżeli chcesz, i żeby część tych pieniążków szło do parku narodowego, do natury, żeby chronić te zwierzęta w jakiś sposób. Wiem, że w mały sposób będziemy ingerować, bo wchodzimy po ich lasach i tworzyć takie systemy, że jeżeli brudzimy w lesie albo coś, to na takich miejscach, że kto nazbiera jakoś śmieci albo coś, to dostaje jakąś nagrodę. Ale żeby ludzie też nie hakowali takie systemy, bo wiem, że w Indiach Anglicy wprowadzili prawo, że za każdego kobrę, co przyniesiesz do rządu, to damy ci tam $100, co nie? To zaraz, jak już nie było kobry w Indiach, to sami w piwnicach rozmnażali. Tak, nie? Więc trzeba kreatywnie pomyśleć, jak stworzyć takie struktury, takie systemy, żeby ulepszać nasz kraj, nasze communities i z czasem może nasz świat i taki bardzo wielki, ambitny ten, ale nawet jakbym zasadził ziarenko w kogoś, pomyślę, że hej, możemy jednak może zmienić kierunek tego świata, w którym idziemy, to dla mnie to byłoby totalnie warto i chcę stworzyć też taki stół mądrych ludzi jak Ty, jak Maciej, jak gości, co przychodzą z nami i razem myślimy, mamy community taki że robimy dobre biznesy, prawdziwe biznesy, co nasz jedyny taki nie jest tylko jak czysty zysk, tylko coś większego. Bardzo dobry plan, myślę. Szukam sojuszników. Tak. Więc czuję, że już mam jednego. Wspierajcie nas, będziemy wspierać Was jakkolwiek możemy i jak macie jakieś pomysły, kogo z kim się spotkać, kogo zaprosić na odcinek, proszę dawajcie znać. Ja jestem ciekaw wszystkich
Dla mnie jest warto porozmawiać z kimkolwiek. Może to być uznawany największy tyran albo Matka Teresa. I don't know. Jestem za tym, żeby przynajmniej wysłuchać, posiedzieć, pomyśleć razem. No i kończymy ten odcinek. Zdrowie, historia, empatia, myślenie, rodzina, rozwój, wiara, odwaga, prawda, miłość i natura. Health, history, empathy, thought, growth, family, focus, faith, courage, truth, love, nature. Let's go! Hot Takes Called Truth with Wojtek Kumik. Tak. Signing out. Strzałeczka.